Witamy w trzeciej części naszej omańskiej przygody. Jeśli jesteście z nami od początku, to wiecie, że zdążyliśmy już całkiem sporo przeżyć. Wystartowaliśmy z Maskatu, przedzieraliśmy się przez bajeczne Wadi, poczuliśmy piasek między zębami na pustyni Wahiba Sands, odwiedziliśmy żółwie wraz Al Jeans, sprawdziliśmy, czy latarnia morska w Sur faktycznie robi wrażenie, a na deser zwiedziliśmy potężne zamki w Nizwie i Jabrin. No i oczywiście góry Al-Hajar, Jebel Shams i Jebel Al-Akdar wciąż śnią nam się po nocach. Jeśli ominęły was dwie pierwsze części, cóż, to tak jakbyście przyszli na kolację i zjedli tylko deser. Słodko, ale umyka wam cała uczta. Koniecznie nadróbcie zaległości. A my jesteśmy znów w Maskacie, gdzie spędzimy ostatnie 3 dni. Zwiedzimy wielki meczet sułtana Kabusa, zatańczymy na dziedzińcu Royal Opera House, a także wrócimy na plażę Bandar Al-Kairan, żeby poszaleć na skuterze wodnym. Jeśli podoba wam się nasza omańska seria, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. To dla nas ogromne wsparcie i motywacja, żeby tworzyć kolejne podróżnicze historie. No to co? Lecimy dalej! Tę część zaczynamy spokojniej, od absolutnie epickiego śniadania w naszym resorcie, a zaraz po nim wskakujemy do wody, bo czekają na nas żółwie morskie. Szczerze mówiąc, w tym resorcie każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś twierdzi, że nie znalazł, to znaczy, że po prostu jeszcze nie doszedł do końca bufetu. Ilość i różnorodność jedzenia dosłownie nas przytłoczyła. W najlepszym możliwym sensie. To jest ten typ śniadania, gdzie planujesz wziąć tylko kawę i croissanta, a kończysz z talerzem, który wygląda jak mapa świata. Jest pieczywo w każdej możliwej wersji. Na słono, na słodko, miękkie, chrupiące, do tego przeróżne drożdżówki, croissanty, lokalne wypieki, tony owoców, deserów i ciast, które zdecydowanie nie wyglądają jak coś na lekki poranek. Do tego śniadaniowe klasyki z różnych stron świata. Kuchnia europejska, azjatycka, śródziemnomorska, są nawet zupy, więc jeśli ktoś ma ochotę zacząć dzień jak na obiedzie, droga wolna. Jajka? W każdej możliwej postaci. Sadzone w koszulce, jajecznica, omlety robione na zamówienie, no i oczywiście bliskowschodnie klasyki, jak shakshuka czy foul mesdames. Krótko mówiąc, jajko w wersji deluxe. Samo przejście się wzdłuż bufetu i obejrzenie wszystkiego zajęło nam dobre 2-3 minuty, a decyzja, co wziąć na pierwszy talerz, była trudniejsza niż wybór filmu na Netflixie. A na koniec jeszcze to, co najważniejsze. Wszystko świeże, pięknie podane, a obsługa na absolutnie najwyższym poziomie. Bywaliśmy w wielu resortach, ale takiego wyboru na śniadanie jeszcze nigdy nie widzieliśmy. I szczerze, po tym śniadaniu obiad jest już tylko formalnością. Zaraz po śniadaniu ruszamy do portu Seb Jetty, jakieś 60 km stąd, skąd wypływamy w rejs w poszukiwaniu rekinów wielorybich. Przynajmniej tak było napisane w ogłoszeniu wycieczki, którą kupiliśmy. Dzień dobry, witamy Was. Tym razem jesteśmy w porcie Sab w Maskat i właśnie będziemy wypływać na snorkeling. Teraz jest sezon, w którym rekiny wielorybie przypływają tutaj do wybrzeży Omanu, ale samo zobaczenie ich nie jest gwarantowane, więc trzymajcie kciuki, liczymy na szczęście. Kapitan powiedział, że jest duża szansa na to, żeby zobaczyć rekiny wielorybie. Jeżeli zostaną zauważone w tych wodach, to na pewno on dostanie wiadomość i podpłyniemy tamten. Koszt takiej przygody to 30 rajali za osobę, czyli około 66 euro, więc oczekiwania całkiem spore. Do wysp Dajmaniyat jest około 20 km w linii prostej. No i dopłynęliśmy do pierwszego miejsca. Mia, welcome to island, to paradise actually. Now it's many boats and many people in one place for the turtle, which the turtle to stay. Up to you guys. If you want to start, look at the people now. To jest miejsce, w którym zobaczymy żółwie morskie. No więc hop do wody i zaczynamy. Temperatura wody około 30 stopni. Jak zupa. Przyjemna.
Jak było w pierwszym spocie? Nie. Troszkę rybek, troszkę korala, jeden żółw. Nie, nie było korala. Koral Nie no, jest koral. ale Nie jest przepiękny, ale jest. nie widzieliśmy rekinów. Tak, jeszcze nie widziałem. Jeden żółw na naszej liście dopiero. No to co, płyniemy dalej. Kolor jest cudny. Choć w pierwszym spocie widzieliśmy tylko najróżniejsze rybki, trochę korala i jednego żółwia, była to dobra rozgrzewka przed kolejnym punktem. Podpłynęliśmy do kolejnego miejsca i znowu hop do wody. I tu zaczęła się prawdziwa magia. Żółwie pływały dosłownie dookoła nas. Zupełnie jakbyśmy w ogóle ich nie interesowali. Spokojne, majestatyczne, wynurzały się po powietrze i znowu znikały pod wodą. A my tylko dryfowaliśmy obok i chłonęliśmy ten widok. Do tego ten kolor wody, intensywnie turkusowy, i rafy koralowe pod nami pełne życia. Człowiek ma wrażenie, jakby pływał w jakimś filmie przyrodniczym, tylko że tym razem jest w samym środku akcji. Powiem szczerze, nawet jeśli rekiny wielorybie się dziś nie pojawią, to już dla tego momentu warto było tu przypłynąć. Teraz był sztos. W niektórych miejscach było widać 7, 8, 9 żółwi, tak jak zresztą możecie zobaczyć na filmach. Przepięknie, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tyle żółwi w jednym skupisku. Super doświadczenie, naprawdę. Mój wieloryb właśnie wychodzi. Jak było, Ania? Syrena. Syrena. Thank you. How many turtles you see? So many. So many, yeah? Yeah, I dove with them. I think it was 9 at one time, at one spot. Some of them very big actually. Ania już wyszła na łódź. Syrenka. Zadowolona z żółwi. Bardzo. Ile widziałem? Patrzcie, 10. Wszystko widać na wideo. Ale pierwszy raz się odważyłam Zanurkować. zrobić freediving. Tak samo. No dobrze, będzie tylko coraz lepiej. Ale żółwie morskie to jest coś pięknego. No. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy zobaczyliśmy rekiny wielorybie? No, nie do końca. Ale obcowanie z żółwiami morskimi zdecydowanie było warte wypłynięcia na te wody. Zeszliśmy już z łodzi. W drodze powrotnej kapitan nawet w sumie nie próbował szukać whale sharków. Jesteśmy z Anią pod wrażeniem, że w ogóle całe to ogłoszenie, że płyniemy na snorkeling z żółwiami, że będziemy widzieć rafę i może zobaczymy whale sharki, że to było po prostu oszustwo. Nie wiem, czy tak było, ale obydwoje mamy takie wrażenie. Mimo wszystko fajny dzień. No i wracamy ze snorkelingu. Niestety nie zobaczyliśmy rekinów wielorybich. Czujemy się oszukani przez tą firmę, bo cały ten w ogóle trip nie wyglądał jak trip w poszukiwaniu rekinów wielorybich. Wiem, jak to wygląda z doświadczenia, a to było ustawione tak naprawdę snurkowanie w 2 lokacjach, nie zakładające nawet poszukiwań żadnego rekina wielorybiego, więc to, że dzisiaj nikt w Maskacie nie zobaczył żadnego rekina, to nie tylko dlatego, że wszyscy próbowali, ale sama ta firma, która sprzedała nam tą wycieczkę, to jakaś szemrana była, także no niestety, tak wyszło. Nie polecamy tej firmy. Nazwę wrzucam tu na dole. Ale za to widzieliśmy piękne żółwie. Prawda. Także nie ma co beczeć. Trzeba zwiedzać dalej. Taka sytuacja, że nie chce nam się dzisiaj wychodzić z pokoju, więc
Taka sytuacja, że do pokoju kolacja. Śniadanie w tym resorcie to jest sztos. Wybór jedzenia jest po prostu niesamowity, nie? Ja pozostaję tradycyjnie przy kiełbaskach, przy fasolce, przy jajeczku. Ale próbuję ich lokalną zupkę. I to też jest twoje. Tak, i troszkę słodkości do śniadania też by się przydało. No nic. Smacznego. Z racji tego, że nie mogę jeść glutenu i laktozy, to tak powiem wam, że średnio. Mają pieczywo bezglutenowe, nie? No, ale tak. No i warzywa nie mają glutenu. Jajka też nie, na szczęście. Dobra, smacznego. Totalna laba. Po całym dniu spędzonym w Morzu Arabskim wczoraj nurkując z żółwiami, dziś postanowiliśmy spędzić pół dnia korzystając z dobrodziejstw naszego resortu. No i teraz właśnie jesteśmy na Lazy River. Spływamy sobie pontonami. Myślę, że do godziny 3, 4 pozostaniemy tutaj przy basenach, a później tradycyjnie ruszamy dalej w miasto. Możliwe, że zaliczymy dzisiaj skuter wodny. Także do zobaczenia. Syrenka na pontoniku. Holownik. Ania mnie holuje za dużego palca. Tak to jest, jak się pływa z wielorybem. Ja nie mogę się odbijać rękami, bo trzymam kamerę w jednej ręce, a telefon w drugiej. Więc Ania jest moim holownikiem. Musimy złapać prąd, żeby zrobić kolejne kółko. Choć wypoczynek przy basenach był naprawdę przyjemny i relaksujący, to nie wytrzymaliśmy tam długo. Po 4 godzinach leżakowania, zjeżdżalni wodnych i spacerów wzdłuż plaży poczuliśmy, że marnujemy czas. Odświeżyliśmy się w pokoju i ruszyliśmy w stronę plaży Bandar Al Khairan, która znajduje się zaledwie 20 km od naszego hotelu. Wejście jest darmowe, podobnie jak na wszystkie inne plaże w Omanie. Na plażę można dojechać samochodem 4x4, zjeżdżając aż na sam dół, albo zaparkować na górze i zejść pieszo. To miejsce jest idealne na spędzenie dnia nad wodą. Można tu popływać, poopalać się lub po prostu spacerować wzdłuż wybrzeża. A my mieliśmy ochotę na trochę adrenaliny, więc wskoczyliśmy na skuter wodny. Najpierw za sterami zasiadłem ja z Anią na miejscu pasażera, więc musiałem być bardziej ostrożny. Później się zmieniliśmy. Dla Ani był to pierwszy raz za sterami skutera wodnego. Trochę niepewnie, ale poradziła sobie bez problemu. A na koniec miałem jeszcze okazję poszaleć samemu na pełnych prędkościach. To był naprawdę świetny sposób, żeby spędzić popołudnie nad wodą. Jazda po turkusowej wodzie przy falach rozbijających się o brzeg, z wiatrem we włosach i słońcem na twarzy to czysta frajda. Można poczuć się jak w filmie przygodowym, śmigając między wysepkami i odkrywając zatoczki, do których nie da się dotrzeć pieszo. Właśnie zażyliśmy przejażdżki skuterem wodnym. Wspaniałe przeżycie. Nie po raz pierwszy. Ania troszkę się bała na falach, bo fale były dość duże. Później zsiadła z tego skutera i miałem okazję samemu trochę się podziczyć.
Także było super. Taka ciekawostka. Jesteśmy teraz na plaży Bandar Al Khairan. Jest to plaża dla turystów, właśnie z różnymi sportami wodnymi, na której te wszystkie sporty wodne są operowane przez prywatnych ludzi, czy to łódki, czy skutery wodne, i są 2 razy tańsze niż większość resortów czy hoteli proponuje, czy biur podróży do wynajęcia. I tak jak w naszym przypadku zapłaciliśmy 25 rajali omańskich za godzinę przejażdżki tym dużym skuterem wodnym. To była Yamaha o pojemności 1000, gdzie w naszym hotelu za 25 rajali można się przejechać skuterem wodnym tylko przez pół godziny. Razy 2 tak naprawdę przebita. Ale przeżycie było mega, naprawdę. Zaraz po tym wróciliśmy na chwilę do hotelu, żeby się odświeżyć, podziwiając po drodze kolejny przepiękny zachód słońca. A w pokoju przywitała nas taka miła niespodzianka. Wchodzisz do pokoju wieczorem w ostatnią noc i widzisz taką wiadomość. Aż przykro wyjeżdżać. Na kolację pojechaliśmy do omańskiego centrum handlowego, gdzie znajduje się restauracja, w której bardzo chcieliśmy spróbować podobno niesamowitego mięsa z grilla. No więc przenieśliśmy się do kulinarnego nieba w Meat Mood. It's the beef ribs that we are eating there. See the beautiful people. See how you can go out. Yeah. Yalla, ready? Yeah. Welcome. Excellent. Przed nami 1,5-kilogramowy kawał żeberek wołowych, przygotowany na 2 osoby. Już przy pierwszym spojrzeniu widać, że to nie jest zwykła kolacja, to prawdziwe doświadczenie. Mięso samo odchodzi od kości, a zapach wędzonego dymu miesza się z aromatem idealnie dobranych przypraw. Każdy kęs rozpływa się w ustach, a palce same sięgają po mięso, żeby poczuć jego soczystość. Do tego delikatny ryż, grillowane warzywa i aromatyczne sosy, które dopełniają każdą porcję. Nie jest to tanie danie. Całość z napojami kosztowała około 100 euro, ale każdy cent jest tego warty. To danie, które zachwyca nie tylko smakiem, ale też sposobem, w jaki podchodzi się do mięsa, do jego aromatu, do całej kompozycji na talerzu. Po prostu czysta przyjemność dla wszystkich zmysłów. To są zdecydowanie najpyszniejsze żeberka wołowe, jakie w życiu miałem okazję próbować. Ostatni dzień. I tego dnia najpiękniejsze w Maskacie zostawiliśmy na koniec. Siemanko, ostatni dzień. Dzisiaj wymeldowujemy się z hotelu, ale to jeszcze nie koniec. Mamy cały dzień, pierwszy lot dopiero o 11 w nocy. A teraz stoimy właśnie przed wejściem do wielkiego meczetu. Meczet ten może pomieścić 20 000 ludzi i słynie ze swojej niesamowicie wielkiej kopuły, jak i tego, że jest w nim dywan, który jest największym niegdyś jednoczęściowo tkanym dywanem. Chodźmy do środka i zobaczmy, jak to wygląda. Ania miała zakryte włosy i twarz tym szalem, który przed chwilą widzieliście, a mimo wszystko ochroniarz na wejściu powiedział, że to nie jest wystarczająco, musi mieć pełny szal, pod którym nie będzie widać ani grama włosa. Także poszliśmy wynająć szal. A szal, chustę można było kupić zaraz obok wejścia. Koszt za sztukę 4 rajale, czyli jakieś 9 euro. Ania gotowa, idziemy więc do środka. Już od dziedzińca czuć ogrom tego miejsca. Światło wpada przez witraże i odbija się od marmurowych ścian, tworząc niezwykle spokojną, niemal mistyczną atmosferę. Przepiękne żyrandole, ręcznie zdobione sufity, wzory i kolory tworzą prawdziwe dzieło sztuki, w którym można się zagubić, patrząc na każdy detal. W meczecie panuje cisza, przerywana tylko krokami osób odwiedzających.
Każdy stara się zachować spokój, a zarazem czuć ogrom tego miejsca. Pod stopami rozciąga się dywan, który kiedyś był największym jednoczęściowo tkanym dywanem na świecie. Jest miękki, gruby, ale przede wszystkim misternie zrobiony. Wysokość kopuły robi niesamowite wrażenie. Patrząc w górę ma się wrażenie, że jest nieskończona. Poza kopułą i dywanem warto zwrócić uwagę na dekoracje. Misternie rzeźbione kolumny, złote zdobienia, pięknie wykończone mozaiki. Wszystko jest perfekcyjnie dopracowane, a jednocześnie widać w tym harmonię i spokój, które sprawiają, że miejsce działa niemal jak medytacja dla zmysłów. Chodząc po wnętrzu nie sposób nie zwrócić uwagi na dbałość o detale. Każda kolumna, każdy łuk, każdy fragment marmuru został zaprojektowany tak, aby współgrał z resztą architektury. To miejsce, w którym można naprawdę poczuć ogrom ludzkiej kreatywności i poświęcenia, które stoi za jego powstaniem. Nie brakuje tu też nowoczesnych udogodnień. Przestrzeń jest idealnie czysta, klimatyzowana, a jednocześnie zachowuje autentyczny charakter tradycyjnego meczetu. To niesamowite połączenie nowoczesności z dziedzictwem kulturowym. Zwiedzanie wielkiego meczetu sułtana Kabusa to doświadczenie, które zostaje w pamięci. Nie tylko ze względu na jego ogrom i piękno, ale też ze względu na spokój, który tu panuje i wrażenie harmonii, jakie bije z każdego zakątka. To zdecydowanie miejsce, które musisz odwiedzić, będąc w Maskacie. Już po wymeldowaniu z hotelu, teraz jeszcze idziemy na małe zakupy, później na jakąś kawkę i zwiedzamy. Teraz idziemy wzdłuż Mutrach Kornisze, podziwiając lokalną architekturę, kierując się w stronę lokalnego bazaru. Goście, co tu sprzedają na tych marketach, mistrzowie po prostu naciągania ludzi na zakupy, nie? Mieliśmy nic nie kupić, tylko magnesy. Wcisnęli mi jakąś koszulkę, jakąś szabelkę omańską, ale raz się żyje. Grzesiu zgłodniał, więc zrobiliśmy przerwę na lunch. Kochanie, co dzisiaj opędzlowujesz? To jest mięso z kebaba, z kurczaka. Ono jest w ogóle podane na jakiejś paście takiej. Się wydaje, że to jest hummus. To wygląda jak hummus, no. Do tego taki czosnkowy, biały. Chlebek. Podane z tym lokalnym chlebkiem. Ja sobie to robię. Cena za kebab z 2 napojami to 7 rajali, czyli około 15 euro. Anno, nie wiedziałem, że masz swoją kawiarnię w Maskacie. Mało rzeczy o mnie wiesz, wbrew pozorom. Okej, zapraszam, okej. 2 kawki i ciasteczko, około 16 euro. Kochanie, pyszną macie kawę w tej twojej kawiarni. A jak ciasteczko? Ciasteczko jeszcze pyszniejsze. Z szafronu. Jak to się po polsku nazywa? Szafran. Szafran, no. Polecam. A prosto z kawiarni udaliśmy się w kierunku pałacu Al-Alam.
Pałac Al-Alam to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli w Maskacie, ale niestety nie uda nam się do niego dojść, bo jest w trakcie modernizacji. Żałuję, bo naprawdę wygląda jak żywcem wyjęty z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Pałac ten położony jest pomiędzy dwiema starymi portugalskimi fortecami i pełni funkcję reprezentacyjną. Powstał w XIX wieku, później był opuszczony i w 1972 roku został odnowiony na polecenie sułtana Kabosa. A vis-a-vis od pałacu jest Krajowe Muzeum. Wszystkie napisy są po arabsku, więc zakładam, że po angielsku nie dowiemy się niczego. I znów w drogę, w kolejne miejsce. Dojechaliśmy do Al Bustan Beach. Bardzo ładna plaża, piaszczysta, z pięknym widokiem na skały w tle. A tamto miejsce, do którego teraz idziemy, nazywa się Blue Gate Santorini. Jest to omańskie Santorini. Chodźmy. Białe zabudowania, niebieskie detale i klify schodzące prosto do morza sprawiają, że naprawdę można się tu poczuć jak na greckiej wyspie. Tylko że w Omanie. Idealne miejsce na krótki spacer, kilka zdjęć i chwilę zachwytu widokami. Przeszliśmy się też po hipermarkecie w Maskacie. Ceny generalnie są podobne do cen europejskich. Powiedziałbym, że coś pomiędzy cenami polskimi a irlandzkimi. Nie, to nie cement sprzedają w supermarkecie. To ryż o pojemności 35 kg, 40 kg. W takich ilościach można w supermarkecie tutaj kupić ryż. I naprawdę miło przytłacza ilość produktów o smaku pistacjowym z dodatkiem pistacji. Najróżniejsze rzeczy, czekolady, kawy, cukierki, lody, produkty znanych marek, których u nas nie widać, a które są z pistacjami. Ja osobiście i Ania uwielbiamy pistacje, także bardzo mile jesteśmy zaskoczeni w tym temacie. A to zdecydowanie bierzemy na próbę. Dojechaliśmy teraz do Royal Opera House w Maskacie. Gmach wielkości zamku. I to chyba nasza wisienka na torcie. Zostawiliśmy sobie go na koniec. Chodźmy go zobaczyć w środku. Opera została otwarta w 2011 roku i do dziś jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc kulturowych w całym Omanie. Niestety sale operowe były dziś zamknięte dla zwiedzających, więc zobaczyliśmy tylko główny hol i dziedziniec. Ale i tak robi to ogromne wrażenie. W środku są też butiki znanych projektantów, więc można tu nie tylko chłonąć kulturę, ale też trochę poszaleć na zakupach. I to już koniec naszego 10-dniowego tripu po Omanie. Ten kraj totalnie nas zachwycił. Wspaniały zasięg internetu, prawie wszędzie 5G, bardzo dobre drogi i autostrady, przemili ludzie, przepyszna kuchnia, przepiękne krajobrazy i budownictwo. Jeżeli podobało Wam się, to subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych przygód. I do zobaczenia w kolejnej pięknej destynacji. Na koniec obiecany taniec na dziedzińcu opery i w drogę na lotnisko. A gdzie teraz? Śledźcie nas na Instagramie po więcej szczegółów. Do zobaczenia!